Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z planami czytelniczymi na luty. Mam rozpisanych 6 książek, co z tego wyniknie, no to okaże się z czasem. Natomiast co do jednej pozycji jeszcze nie wiem, bo moim wyzwaniem czytelniczym na 2025 rok jest 12 autorów na 12 miesięcy. W styczniu wypadła mi Daphne du Maurier i jeszcze jej nie przeczytałam książki, natomiast mam już rozpoczętą, więc chociaż tyle dobrego. A luty to Stephen King. No i co prawda mam kilka pozycji Stephena Kinga na półkach, natomiast nie wiem jeszcze, za którą chcę się zabrać. Myślę, że będzie to taka książka, którą napisał ze swoim synem bodajże, natomiast jeszcze nie jestem pewna. Więc na pewno przeczytam coś Stephena Kinga. Co prawda jeszcze nie wiem co, ale na pewno to się wydarzy, więc do Was prośba, jeżeli macie jakieś fajne polecenia książek Stephena Kinga, no to dajcie znać w komentarzach, ja chętnie coś z tego też bym wybrała. Czytałam kilka książek Stephena Kinga, na pewno czytałam Carrie, czytałam to o samochodzie Christine, Instytut Stephena Kinga też czytałam, na pewno chyba jeszcze jakaś wpadła, ale nie jestem pewna. Także już kilka książek mam ze sobą, więc wiem, jak z tym autorem się współpracuje. Można tak powiedzieć. Dobra, kolejna książka jest to książka, którą dostałam do recenzji od wydawnictwa Orzeł, za co bardzo dziękuję. Jest to książka Feniks umiera tylko raz, tom pierwszy, także możemy się spodziewać kolejnych części. Ja jeszcze nie zaczęłam, natomiast muszę po prostu podokończyć wszystkie książki, które mam rozpoczęte, czyli Cytri, którą też mam do recenzji, oraz Daphne du Maurier, więc jeżeli uda mi się do końca miesiąca te dwie książki przeczytać, no to zabiorę się już za tą książkę na pewno. Natomiast na 100% zostałam ją na luty. Jest to książka o Airy April, która zostaje uprowadzona do tajemniczego instytutu, gdzie czas i rzeczywistość splatają się z literackimi koszmarami. Budząca się w niej niezwykła moc staje się zarówno darem, jak i przekleństwem. Tragiczna śmierć najbliższej przyjaciółki rzuca ją w wir wydarzeń, które zmuszają do wyboru między zemstą a współpracą. Przepraszam. Airy zmaga się z odkrywaniem własnej tożsamości, mrocznymi sekretami otoczenia oraz niespodziewanym uczuciem, które komplikuje jej sytuację. W obliczu tragedii jej moc osiąga pełnię, a pomoc nadchodzi z najmniej spodziewanej strony. Czy Airy znajdzie w sobie siłę, by stawić czoła przeznaczeniu i odzyskać kontrolę nad własnym życiem? Opis był ciekawy, bardzo dziękuję wydawnictwu za wybranie mnie do zrecenzowania ich książki. Jestem naprawdę zachwycona, bo przeczytałam już z tego wydawnictwa Dziennik Kobiety, chociaż no, tam jestem patronką, natomiast Dziennik Kobiety nie jest taką typową książką. I z wydawnictwa Orzeł jeszcze przeczytałam Ucieleśnione emocje, to jest moja kolejna książka i mam nadzieję, że równie dobra będzie jak tamte. Także pierwsza z takich książek. Kolejna, i może również powiem o współpracy recenzenckiej. Jest to książka, nie mam jej jeszcze fizycznie i nie będę mieć, dostanę ją w e-booku do recenzji, natomiast też jeszcze nie dostałam. Jest to książka Biała Róża. Nie wiem, czy widać. Trochę o niej opowiem, bo jest to książka nasiąknięta bólem i toksyką. Jest to opowieść o miłości. No i w motywach mamy toksyczną miłość, relacje szef-pracownica, przyjaźń, życie w nowym kraju, hot momenty, złamane serca i pewien kwiat. Chyba po tytule możemy wnioskować, że jest to róża, chociaż no nie mam pewności. No i opis. Była niczym odległa wyspa, nieosiągalna i trudna do zdobycia. Valentine Fletcher zapragnął jej od samego początku. Ona natomiast nawet nie wiedziała o jego istnieniu.
Michelle wyjechała z Anglii, by zarobić na studia i odnaleźć szczęście. Zamiast tego wpadła w sidła Valentaya, który przypomniał sobie pełne tajemnic i brudnych myśli tornado. Przypominał. Swoją toksyką sprawił, że życie kobiety jeszcze bardziej się skomplikowało, działając na nią jak narkotyk. Gdy jednak Michelle odkryła wszystkie jego karty, zatonęła w bólu i mroku. Czyli będzie to na pewno taka dosyć ciężka książka. Już nie mogę się doczekać, bo zapowiada się fascynująco. Więc no te na pewno będę chciała przeczytać w lutym. No i kolejne mam tutaj jeszcze 3. Pierwsza też niedawno zakupiona przeze mnie, książka Za bandą od Stephanie Archer. No i mamy tutaj hokej jako główny plan i mi się to bardzo spodobało, ponieważ ja ostatnio stałam się fanką hokeja, chodzę na mecze i kibicuję jednej z drużyn z Warszawy. Co prawda nie jest to jakaś liga wysoka, natomiast tak czy siak dla mnie jest to świetna zabawa. No i co tu mogę powiedzieć? Przeczytam opis. Jest przystojnym, zrzędliwym bramkarzem, który podoba mi się od szkoły średniej, a teraz zostałam jego asystentką i współlokatorką. Po tym jak były chłopak Pipy zniweczył jej marzenia o karierze muzycznej, Jamie Stracher, utalentowany bramkarz Vancouver Storm, jej crush ze szkoły średniej, jest ostatnim mężczyzną, w którym powinna się zakochać. Czyli akcja będzie się dziać w Kanadzie, bo Vancouver Storm to kanadyjski zespół hokejowy. Praca jako asystentka gracza NHL miała być łatwa, ale w przypadku Jamie'ego nic nie jest proste. Facet jest seksowny, ma ogromne ego i nie umawia się na randki. Pipa jest przekonana, że utrzymanie profesjonalizmu nie będzie stanowić problemu, ale kiedy coraz bardziej zbliżają się do siebie, tłumione przez lata uczucia odżywają z pełną mocą. Mógłby złamać jej serce, ale jest skłonna zaryzykować. Także jestem ciekawa, jak tutaj się to będzie dziać i czy ten hokej będzie tutaj na pierwszym planie. Fajne jakby w środku książki rzeczy są już złamane. Co jest fajne, to tutaj mamy jeszcze jakiś piesiek. Jakiś odnośnik do bonusowej sceny. Także no jestem ciekawa, co tu się będzie dziać. Kolejna książka, moja mama ją przeczytała chyba w grudniu, z tego co wiem, albo w styczniu już na początku. Księgarenka przy ulicy Wiśniowej jest to zbiór opowiadań kilku autorów, między innymi Remigiusza Mroza, Aleka Rogozińskiego, Magdaleny Witkiewicz, Gabrieli Gargaś. No i te opowiadania jakby dzieją się wokół jednej z księgarenek, którą prowadzi pan Alojzy, no i który to postanawia zamknąć swój biznes, ponieważ jest już dosyć starym człowiekiem i planuje przeprowadzić się do Australii, do swojej córki, by tam jakby spędzić ostatki swojego życia. Jestem ciekawa, jak ta książka, jak ja tę książkę odbiorę, bo mojej mamie się bardzo, ale to bardzo podobała, także też jestem ciekawa, jak ja ją odczuję. No i ostatnia już z wybranych przeze mnie książek jest To, co widzę bez ciebie. Ona już od kilku ładnych lat stoi u mnie na półce. No i też tutaj jest taki dopisek: fani gwiazd naszych wina, wszystkich jasnych miejsc i 13 powodów będą się śmiali i płakali, czytając tę wzruszającą, pełną humoru powieść o miłości i stracie. Ja 13 powodów, Gwiazd naszych wina i wszystkie jasne miejsca czytałam, bardzo mi się podobały i chyba wszystkie jasne miejsca to jest taki mój ulubieniec z tego trio, co tutaj zostało przedstawione. Ale opowiem, o czym jest ta książka. W zasadzie przeczytam opis. 17-letnia Tess rzuca liceum, ponieważ nie potrafi normalnie funkcjonować, od kiedy dowiedziałaś się, że nie żyje Jonach.
Chłopak, z którym od paru miesięcy codziennie wymieniała żartobliwe i czułe SMS-y, tweety, e-maile. Czyli po tym wstępie już wiem, że to będzie bardzo wzruszająca książka. Nie miała żadnych podstaw, by przypuszczać, że chłopak, którego z wzajemnością pokochała, odbierze sobie życie. Dziewczyna nadal do niego pisze, radząc sobie w ten sposób z rozpaczą i żałobą. Ku swojemu zaskoczeniu pociechę odnajduje w najmniej oczywistym zajęciu, pomagając samotnemu ojcu w prowadzeniu jego nieco szalonej firmy pogrzebowej. Tess coraz bardziej angażuje się w to zajęcie i próbuje na nowo ułożyć sobie relacje z ojcem. Jednak miłość, cierpienie i życie to zjawisko o wiele bardziej skomplikowane niż się spodziewała. Zwłaszcza gdy otrzymuje wiadomość, która stawia jej świat na głowie. Także jestem bardzo ciekawa, co tu się wydarzy. Ja już się do tej książki zabierałam kilka razy, natomiast jakoś nigdy w końcu ostatecznie po nią nie sięgnęłam, więc myślę, że luty to powinien być czas, w którym ją przeczytam. Nie wydaje się długa, bo ma niecałe 300 stron, więc czemu by jej nie przeczytać, nie będzie długa. No i przyjemną czcionkę ma, z tego co widzę. Więc myślę, że szybko dość ją przeczytam. Możliwe, że jak to zwykle w moich TBR-ach wyjdzie tak, że na pewno przeczytam książki do recenzji. No bo tu jednak termin, chcę się wiązać terminowo z tego zadania. Więc 2 książki na pewno z tego spisu moich książek przeczytam. Chciałabym też na pewno przeczytać Stephena Kinga, żeby pójść w moim wyzwaniu czytelniczym na pewno do przodu. No i myślę, że jest duża szansa, że sięgnę po te 3 książki. Natomiast jak to ze mną zwykle bywa, istnieje też coś takiego jak Legimi bądź moje inne e-booki, które też często mnie do siebie przyciągają i chcą, żebym je czytała, więc też często wybieram właśnie je zamiast tego, co sobie rozpisałam w TBR-ze, ale chyba większość osób tak ma, że nie zawsze trzyma się stricte tego TBR-u. Ja staram się i postanowiłam sobie w tym roku czytać ten TBR tak, jak zaplanowałam. Też nie mam jakiegoś wygórowionego planu czytelniczego na ten rok. Postanowiłam sobie minimum 6 książek w miesiącu, czyli łącznie 5 książek, przepraszam, 5 książek w miesiącu. Minimum to jest takie, które chcę przeczytać, albo może maksimum, które chcę przeczytać, więc wychodzi 60 książek w roku. Jeżeli przeczytam więcej, będzie ok, jeżeli nie, też będzie ok, więc tak. Na pewno styczeń zaczął się u mnie bardzo powoli i dość późno. Jak na razie mam przeczytane 2 książki, 3 książki. Mam całkiem zabawna historia. Все сложно. Po rosyjsku czytałam. Nie wiem, jak jest po polsku. Całkiem zabawna historia? Nie, jakoś inaczej. Zaraz znajdę na Legimi. Ale przeczytałam właśnie tą książkę. Przeczytałam jeszcze Welesówne, tom 2 i bardzo mi się podobała. No i przeczytałam jeszcze książkę Hate Story, która jest bardzo taką potrzebną, myślę, książką dla młodzieży, ale nie tylko, bo też dla osób, które mają styczność z młodzieżą, a książka Все сложно, którą przeczytałam jako 3 niedawno, to Zabawne uczucie. Książka od Taran Devity. Także to by było na tyle w moich planach czytelniczych na przepraszam, na luty. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach i mam nadzieję, że ten film również Wam się spodobał. No, także co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Pa!